Cześć wszystkim, witam was we vlogu i jest to pierwszy vlog w tym roku. Już tutaj powiedzmy troszeczkę z innymi standardami i tradycji, żeby stało się zadość. No to jest to vlog głównie informacyjny. Jakby ktoś pytał, przemierzam w tym momencie Stogowskie Lasy. Żeby wiecie, troszeczkę tego zimowego jeszcze krajobrazu uchwycić, bo w Polsce zimowy krajobraz, zwłaszcza w Gdańsku, nigdy nie trwa długo. Dlatego cieszmy się, póki on jest. Jeżeli jeszcze powróci gdzieś tak w lutym, no to więcej śnieżnych odcinków może nadejść, ale już nic więcej nie spoileruję. Przejdźmy do rzeczy. Kilka rzeczy, słuchajcie, trochę nieprzyjemnych na początek, niestety. Zaczynamy od złych wiadomości. Niektórych materiałów, które miałem zaplanowane na ten rok, nie będę w stanie ich zrobić. Niestety, ponieważ ci, co może się orientują, czy mieszkają w Gdańsku, to raczej powinni wiedzieć, zwłaszcza na Stogach, Górkach czy Przeróbce, że most Siennicki, czyli najważniejsza w sumie przeprawa, najszybsza przez Wisłę, sypie się, dosłownie się sypie. To nie są żarty, on się dosłownie sypie, może się zawalić w sumie w każdym momencie. Że straszne, tak, macie rację, to jest straszne. Ja też wiem, że to jest straszne. W ogóle swoją drogą akurat tu przyszliśmy niefortunnie. No i niestety niektóre na przykład firmy, właśnie vlogi, które miałem zaplanowane już na wiosnę, żeby zrobić, wiecie, coś w stylu, wiecie, trip hulajnogą do Gdańska, jakieś, wiecie, ujęcia z trasy i w ogóle, no nie uda się. Most Siennicki jest jedyną przeprawą ze wszystkich, które dopuszcza ruch pieszy i, wiecie, rowerowy, hulajnogowy i tak dalej. Jest jeszcze most wantowy. Tam jeżdżą tylko samochody, ciężarówki, wiecie. Piesi i rowerzyści nie są tam mile widziani. A tunel pod Martwą Wisłą to jest w sumie to samo, tylko że to nie jest most, tylko jest tunel. Więc niestety już kilka rzeczy odpada. Uda się je na pewno zrobić w wersji... Dobra, nie wiem czy na pewno. Bo w tym roku też w zeszłym roku planowałem już filmy z Jaworek, no i nie wyszły. Mam nadzieję, że w tym roku już wyjdą, bo mam na to bardzo dobry pomysł. Nie mogę wam jeszcze powiedzieć jaki. Ale mam naprawdę dobry pomysł. Przekonamy się zresztą pewnie w wakacje. No i słuchajcie, skoro to jest vlog jeszcze, zanim do dalszych informacji, jakieś by się przydały jednak ujęcia. Trochę tak wiecie, na szybko ten vlog. Ale trzeba jakoś zacząć rok. Pytanie do was, bardzo ważne pytanie. Będzie też w komentarzu. Czy chcielibyście na przykład jeszcze jakąś gierkę, żeby można było nagrać? To konkretnie sugeruję, że ja już mam propozycję. Wiem, co można by tu czasem też nagrywać, ale nie wiem, czy wy byście to oglądali. A to ma duże znaczenie. Mówię o grze Angry Birds Epic. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Możecie sobie wygooglować. Nie wiecie. Jakby zachęcam. Jedna w sumie z moich ulubionych gier Angry Birds. Coś innego też niż Plants vs Zombies, którego i tak jest najwięcej. A z Plants vs Zombies wiecie, nigdy nie wiadomo, nie? Z dwójki no to też nie mamy dużo kontentu, który można by rzeczywiście fajnie nagrać. Dlatego troszeczkę tu szukam innych pomysłów. No chyba, że wy macie jakieś propozycje, też możecie napisać w komentarzu. Rozważę, ale zaznaczam rozważę, a niekoniecznie to też oznacza, że rzeczywiście będą takie materiały. Ale słuchajcie teraz do rzeczy. Z kolejnych informacji o ulubionej przez niektórych, przez innych, sorry, nie umiem się wysłowić, znienawidzona seria Plants vs Zombies Plus swój 4. sezon, trochę taki reboot, otrzyma, słuchajcie, mogę wam już powiedzieć w przedziale czasowym, mniej więcej w jakim ten sezon powinien już być, wiecie, już w całości puszczany na YouTubie. To jest luty, kwiecień.
dość duża wyrwa czasowa, nie ukrywam, bo jest wiele pomysłów na ten sezon i ten sezon może być dosłownie wszystkim, bo zakończenie trzeciego sezonu, jeżeli ktoś ogląda, to wie, że ono było bardzo otwarte. Właśnie o to mi chodziło, że sezon trzeci żadnego wątku już nie zaczął, skończył tylko to, co miał skończyć. I wiecie, co się będzie działo dalej? Może być wszystko, może być, nie wiem, jakiś właśnie śnieżny sezon. Faworyzowana przeze mnie opcja. No, teoretycznie jest śnieg, ale ja nie jestem niestety przygotowany na ten sezon póki co jeszcze. Mam tylko sam zamysł i mniej więcej, ale bardzo ciężko byłoby mi, wiecie, nagrać 15 odcinków w 2 dni, bo ten śnieg potrwa 2, 3, może 4 dni. A z tych, w których mogę swobodnie nagrywać, są tylko 2. Więc wiecie, trochę słabo, nie? No i jest wiele innych pomysłów, dlatego jest taka duża wyrwa czasowa, ale nie martwcie się. Myślę, że pewnie gdzieś za 2-3 tygodnie już będzie też wiadomo coś więcej. To może wam przekażę. I co, słuchajcie, jeszcze bym mógł powiedzieć? 5-lecie kanału. Tak mi się teraz przypomniało. Trzeba by coś powiedzieć. Oczywiście, bo wiecie, troszeczkę była wpadka. Było wiele wpadek na tym kanale. Z tych najważniejszych to nie było żadnego specjału na rok kanału. Trochę słabo. No nie wyszło to. Z okazji 1000 subskrypcji też specjala żadnego nie było. No i już nie będzie, no nie oszukujmy się, już jesteśmy ponad 1000 subskrypcji dalej, to już wiecie, bez sensu. No i specjał będzie bardzo rozległy na 5-lecie kanału, bo będzie 5 lat, jejku. Stary ten kanał, nie? Już kupa lat. To nie będzie jeden materiał, to będzie praktycznie, bo 5-lecie wypada gdzieś w połowie sierpnia chyba, tak mi się wydaje. No i wiecie, cały sierpień, może już lipiec, to jeszcze zobaczymy, będzie z takimi filmami z nastawieniem, wiecie, tu coś wspominamy, ewolucję, jakieś materiały takie specjalne, vlogi, o vlogów będzie dużo, miejmy nadzieję. To będzie seria, która będzie mieć, wiecie, przeżywać taki swój renesans w tym roku. Dlatego tak jak wiecie, już trochę zacząłem teraz przywracać, żeby was przyzwyczaić, że jeszcze tu powiedzmy są vlogi, czyli najstarsza w sumie z tych pierwszych serii, która jednak ciągle trwa, nie? Vlogi są od początku. No wszystkich vlogów niestety nie ma. Kolejny błąd. Dużo tych błędów. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeżeli, słuchajcie, właśnie widzowie, w 5-leciu kanału wy powinniście mieć też duży udział, bo ja oczywiście już mam koncepcję, już tak trochę mam koncepcję. Może wy macie jeszcze jakieś pomysły, co byście chcieli na 5-lecie zobaczyć? Czyli wiecie, mówię, ten okres lipiec, sierpień, ewentualnie może jeszcze kawałek września, to wiecie, niepewne. Chyba że to 5-lecie zaczniemy w czerwcu. No nie wiem jeszcze, zobaczymy. Zobaczymy, bo wiele rzeczy, wiele zmiennych jest, które mogą na to wpłynąć. Bo wiecie, może chcielibyście, nie wiem, jakiś może podcast, może chcecie tu kogoś zaprosić, kogoś, kto jest tutaj istotny dla całej tej długiej 5-letniej historii, która się ciągnie jak makaron spaghetti. Wiecie, jak macie jakieś pomysły, śmiało możecie pisać w komentarzach. Zresztą ja jeszcze pewnie o tym zrobię post na karcie społeczności, ale to pewnie tak wiecie, luty, marzec, może już kwiecień. Ja tak bliżej już tego wszystkiego, bo jakbym puścił teraz, no to wiecie, wszyscy zdążą zapomnieć, a to nie o to chodzi. To musi być huczne 5-lecie, ale bez fajerwerków. Dlatego tak bardzo liczę na jaworki, słuchajcie. Bo wiecie, ci, którzy powiedzmy są gdzieś tam od początku, wiedzą, że od jaworek zaczęło się wszystko. I to 5-lecie, słuchajcie, najlepiej by było w jaworkach jakoś coś, wiecie, zrobić, nie? Nie wszystko, bo to nie jest możliwe.
ale chociaż taką znaczną część, bo te jaworki już wiecie, miały tyle razy wrócić, nie wróciły z różnych powodów. Od tego, że zapomniałem, od tego, że nie udało się nawet tam pojechać. No wiele jest takich sytuacji nieprzewidywalnych. No i bardzo też dziękuję za dosyć ciepły początek tego roku, jeśli chodzi o kanał. Bo statystyki wyglądają bardzo dobrze, jak na pierwsze 4 dni. Kiedy ja to nagrałem 4 dni, kiedy wy to oglądacie, też już możecie oglądać 4 stycznia, ale może nie oglądacie 4 stycznia, dlatego mówię, że wtedy, kiedy to kręcę i wrzucam, jest 4 stycznia, 4 dni i słuchajcie, 8000 wyświetleń, prawie 8000, w zaokrągleniu podaję, 35 godzin czasu oglądania i 31 nowych subskrypcji. Ciepły początek roku, bardzo się cieszę, że taki trend tutaj powiedzmy na początek, na miłe przywitanie. Wiecie, no jest to jakieś... Jest to miłe, ok? No. Pomimo, że nie było żadnego zwykłego filmu, bo póki co wrzucałem tylko shortsy. Ale wiecie, zawsze coś, nie? No i co, słuchajcie, nie wiem, chyba powiedziałem wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Wchodzimy w nowy rok. Znaczy już weszliśmy, ale na tym kanale dopiero powiedzmy wchodzimy. To jest pierwszy z tych zwykłych filmów. No i zobaczymy, jak to będzie. Mówię, jeżeli macie jakieś pomysły na 5-lecie, że coś byście chcieli zobaczyć, zaprosić kogoś, może by się udało, no to wiecie, w komentarzach, ja wszystkie komentarze czytam na spokojnie. Trzymajcie się i do następnych materiałów. Cześć!